Dzisiaj mamy w planie powiedzieć sobie coś więcej o tym, w jaki sposób zamierzamy zilustrować nasze kursy Extream. Może na początek krótkie przypomnienie poprzedniego odcinka. Jesteśmy na żywo, więc nie ma przycisku pomiń. Ostatnio powiedzieliśmy sobie, że naszym celem jest ilustrowanie całych kursów Extreme. Fajnie by też zilustrować PowerWordsy. To jest kolejne tysięcy grafik, więc to są takie ilości, których po prostu już nie da się za bardzo generować w jakichś takich ogólnie dostępnych serwisach. Więc ściągnęliśmy sobie i zainstalowaliśmy na swoim serwerze wewnętrznym z kartą graficzną taki model, który się nazywa Flux. On jest ostatnio bardzo modny, dużo ludzi się nim zachwyca i rzeczywiście efekty, jakie daje, są fajniejsze niż Midjourney czy DALL-E 3. Oczywiście nie obywa się tutaj bez wpadek i zbierania doświadczeń, także dzisiaj troszeczkę na ten temat. W ogóle, żeby przeglądać te grafiki, które są generowane, no to zbudowaliśmy taką aplikację, która służy właśnie do tego, żeby je generować, przeglądać, akceptować, odrzucać, regenerować, jeżeli jest taka potrzeba. Oczywiście celem jest to, żeby ten proces był w miarę bezobsługowy, bo przy takiej ilości grafik nawet przeglądanie tego wszystkiego to jest kupa roboty dla kogoś, kto by miał to robić. Co widzicie, to jest słówko. Na początku Basica pewnie Extreme. Mamy definicję before 12 o'clock in the middle of the day. I teraz wrzucenie po iluś tam próbach i podejściach do tego się okazuje, że wrzucenie samych tych danych, które mamy w Extreme, no nie za bardzo działa. Średnio te grafiki wychodzą. Więc doszliśmy do takiego stanu, gdzie na podstawie tych danych wejściowych czatem GPT jest generowany prompt. I on w tym wypadku wygląda tak, jak tutaj widać. Czyli on opisuje całą scenę z tego zdania przykładowego i dodaje do niego różne tam atrybuty, które powodują, że to zdjęcie wychodzi fajnie. Próbowaliśmy to robić w modelu 4o Mini, który tym najtańszym na ten moment w OpenAI. Próbowaliśmy to robić w GPT-4o, który jest 30 razy droższy, no ale niestety wychodzi na to, że ten 4o, ten droższy model generuje jakoś lepsze te prompty, co się przekłada potem na to, że jak przeglądamy te zdjęcia, to te zdjęcia generowane z modelu 4o są wybierane 2 razy częściej niż te z 4o Mini i też zawierają kilkanaście procent mniej błędów. No bo cały czas zdarzają się takie rzeczy, które są nieakceptowalne, jakieś dziwne ilości palców, tu akurat tego nie widać, jakieś korpusy, na przykład człowiek wystający z blatu stołu i takie różne dziwne wpadki, ale jest tego na szczęście stosunkowo niewiele. Dobrze, to chyba tyle. Na koniec taka ciekawostka jeszcze z serii ciekawostek i wpadek, które mogą się zdarzyć. I to jest grafika wygenerowana do zdania. Ja go nie zacytuję w tej chwili 1 do 1, ale to chodziło mniej więcej o to, że
rodzice nie pozwalają dziecku czy tam dziewczynce jeść słodyczy. I ta grafika po prawej stronie, wygenerowana w dużej rozdzielczości, wygląda tak, jak wygląda, czyli całkiem OK. A ta grafika z lewej to jest ten sam prompt, tylko grafika wygenerowana na mniejszym obrazku, w mniejszej rozdzielczości. No wyszło dziwnie i strasznie. Także jak widać, rozdzielczość czy wielkość grafiki ma też istotny wpływ w takich modelach na to, co ona generuje.